10 najpotężniejszych pocisków balistycznych. Miejsce 10. M51. M51 to francuski pocisk balistyczny SLBM na paliwo stałe, zaprojektowany dla okrętów podwodnych typu Le Triomphant i budowany przez EADS Space Transportation. Jest najnowszym pociskiem francuskiej rodziny MSBS, zastępującym model M54. Pierwszy nieuzbrojony lot testowy został wykonany 9 listopada 2006 roku. Cel został osiągnięty po 20 minutach. M51 wszedł do służby w 2010 roku. 5 maja 2013 roku doszło do pierwszej nieudanej próby. Rakieta odpalona z okrętu Le Vigilant w zatoce Audierne, 15 mil od wybrzeży Brytanii, uległa samozniszczeniu. Zasięg bojowy M51 wynosi do 10 000 km. Miejsce 9. R-30 Buława. R-30 Buława to rosyjski 3-stopniowy pocisk balistyczny SLBM na paliwo stałe. Pocisk, którego deklarowany przez Rosję zgodnie z traktatami SALT oraz START-1 udźwig wynosi 1150 kg. Zdolny jest do dostarczenia głowic MIRV na odległość ponad 8000 km. Rakieta może przenieść 6 niezależnie wycelowanych głowic o mocy równej 150 kiloton trotylu. To znaczy, że jest między 50 a 60 razy silniejsza niż bomba zrzucona na Hiroshimę przez amerykańskich lotników w czasie II wojny światowej. Okręt podwodny Kniaź Władimir może pomieścić aż 16 takich pocisków. Konstrukcja buławy oparta jest na projekcie pocisku typu ICBM Topol-M. Wzmocniono jednak zewnętrzną osłonę jego głowic bojowych. Według twierdzeń rosyjskich pocisk jest w stanie spenetrować praktycznie każdą obronę przeciwrakietową na świecie. Jego innowacyjność polega na nieprzewidywalnej zmianie trajektorii lotu. Miejsce 8. R-29 RMU-2 Liner. To rosyjski pocisk balistyczny SLBM, wystrzeliwany z łodzi podwodnej na paliwo ciekłe. Opracowany przez biuro projektowe rakiet Makiejew i wyprodukowany przez krasnojarskie zakłady budowy maszyn. Pocisk waży 40 ton i jest długi na 15 metrów, a jego głowica bojowa zawiera 12 ładunków atomowych, które może dostarczyć na odległość około 11 000 do 12 000 km. Rosjanie chwalą się, że może on omijać zabezpieczenia tarczy antybalistycznej. Oczekiwano, że wejdzie do służby na okrętach podwodnych klasy Delta IV rosyjskiej marynarki wojennej. Rosyjska marynarka wojenna potwierdziła w 2014 roku, że system jest obecnie w użyciu. Miejsce 7. RS-24 Yars. To rosyjski pocisk balistyczny dalekiego zasięgu klasy ICBM. Z uwagi na wiek i znaczenie broni jest ona objęta tajemnicą. Dostępne informacje są niepotwierdzone i czasem sprzeczne. Pierwsza udana próba pocisku miała miejsce 29 maja 2007 roku. Oficjalnie w odpowiedzi na ogłoszenie przez Stany Zjednoczone planu budowy tarczy antyrakietowej na terenie Czech i Polski. Pierwsze RS-24 są w służbie od 2010 roku i mają być użytkowane do roku 2050. Yars to międzykontynentalny pocisk balistyczny na paliwo stałe, zdolny przenosić od 3 do 6 niezależnych głowic atomowych MIRV o mocy 150 do 300 kiloton każda. Zasięg pocisku szacowany jest na 11 000 km. Podwozie mobilnych wyrzutni rakiet RS-24 stanowią 8-osiowe pojazdy produkowane w MZKT w Mińsku. Pocisk może być również przystosowany do wystrzeliwania z silosów i platform kolejowych. Masa pocisku ma nie przekraczać 47 ton i 22,5 metra długości. Miejsce 6. Hwasong-17. To północno-koreański międzykontynentalny pocisk balistyczny. Został zaprezentowany po raz pierwszy 10 października 2020 roku podczas parady wojskowej z okazji 75-lecia założenia Partii Pracy Korei. W dniu pierwszego wystrzelenia był to największy na świecie pocisk balistyczny, uruchamiany z wyrzutni mobilnej. Zasięg operacyjny pocisku Hwasong-17 w przypadku lotu po standardowej trajektorii do wyznaczonego celu może wynosić około 13
12 000 do 15 000 km. Pocisk ma około 26 metrów długości, 3 metry średnicy oraz od 80 do 150 ton masy startowej. Poprzedni pocisk Hwasong 15 był już w stanie uderzyć w większość kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych. Opracowanie jeszcze większego pocisku sugeruje, że Korea Północna może pracować nad głowicami MRV albo MIRV. Naziemny system obrony USA ma 44 pociski przechwytujące, według danych na 2020 rok, co wymaga wystrzelenia co najmniej 4, by zagwarantować trafienie, umożliwiając ochronę przed maksymalnie 11 głowicami. Hwasong 17 może zawierać 3 lub 4 głowice bojowe, lub potencjalnie mieszankę pustych i prawdziwych głowic, więc wystrzelenie zaledwie kilku pocisków wystarczyłoby do zniszczenia amerykańskiej obrony. Miejsce 5. Dongfeng 41. Dongfeng 41 lub DF-41 to chiński międzykontynentalny pocisk balistyczny na paliwo stałe, używany przez siły rakietowe Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, dawniej drugi korpus artylerii. DF-41 to czwarta i najnowsza generacja rakiet strategicznych serii Dongfeng. Pocisk został oficjalnie zaprezentowany podczas parady wojskowej z okazji Święta Narodowego Chin 1 października 2019 roku. Pocisk ma zasięg operacyjny do 12–13 tysięcy kilometrów. Uważa się, że osiąga prędkość maksymalną 25 machów. Chociaż pojawiły się doniesienia, że DF-41 może przenosić od 3 do 8 głowic bojowych, analitycy uważają, że najprawdopodobniej przenosi tylko 3 głowice. Gdyby pocisk miał 10 głowic, tylko pojedyncza jednostka sił rakietowych Armii Ludowo-Wyzwoleńczej byłaby w stanie wycelować w Stany Zjednoczone od 120 do 240 głowic nuklearnych. Miejsce 4. LGM-30G Minuteman III. To amerykański międzykontynentalny pocisk balistyczny na paliwo stałe. Każdy ze stacjonujących we wzmocnionych silosach 3-stopniowych pocisków jest zdolny do przeniesienia na odległość 13 tysięcy km 3 głowic bojowych. Bezwładnościowy układ kierowania i kontroli pocisku zapewnia celność z błędem nieprzekraczającym 120 metrów. Zgodnie z deklarowanym w 1991 roku, w myśl traktatu Start 1 udźwigu wynoszącym 1150 kg, pociski Minuteman III wyposażone są aktualnie w 3 niezależnie wycelowywane głowice termojądrowe o regulowanej mocy 300 do 475 kiloton każda. Program rozwoju tych pocisków rozpoczęty został w 1966 roku przez zastosowanie szeregu ulepszeń pocisku LGM-30F Minuteman II, w głównej mierze przez unowocześnienie ostatniego stopnia napędowego oraz systemów powrotu w dolne warstwy atmosfery. Pocisk wszedł do służby operacyjnej w 1970 roku i aż do momentu wejścia do służby pocisków LGM-118A Peacekeeper łącznie 550 Minuteman III stanowiło podstawę amerykańskiej triady nuklearnej. Wycofanie w roku 2005 ze służby pocisków Peacekeeper wywołało konieczność przeprowadzenia dalszych modernizacji Minuteman, w tym ich instalacji w silosach przygotowanych dla Peacekeeperów. Aktualnie w służbie pozostaje 450 pocisków tego typu. Miejsce 3. R-36M2 Wojewoda. R-36M w kodzie NATO SS-18 Szatan to radziecki międzykontynentalny pocisk balistyczny ICBM przeznaczony do przenoszenia bojowych głowic jądrowych na dystansach międzykontynentalnych. Stacjonujący w stałych silosach podziemnych R-36M był jedynym pociskiem ciężkim dopuszczonym do użycia przez drugi traktat o redukcji broni strategicznej SALT II. Według źródeł rosyjskich istniało 6 wersji tego pocisku, różniących się liczbą i mocą przenoszonych głowic. Opracowane w biurze konstrukcyjnym Jużnoje w ukraińskim Dniepropietrowsku pociski R-36M przeznaczone były w pierwszym rzędzie do ataku na amerykańskie silosy ICBM. Od 1974 roku zastępowały w służbie pociski R-36 w kodzie NATO SS-9 Skarb, a w najnowszej wprowadzonej do użytku w 1988 roku odmianie R-36M2 pozostają w służbie do dziś. Dla głowicy MIRV zasięg bojowy wynosi 11 tysięcy kilometrów, a dla pojedynczej głowicy nawet 16 tysięcy kilometrów. Miejsce 2. Trident 2D5.
To amerykański 3-stopniowy pocisk balistyczny SLBM na paliwo stałe o zasięgu operacyjnym od 2500 do 12 000 km. Pocisk ten jest jedynym obecnie typem SLBM na wyposażeniu okrętów podwodnych Stanów Zjednoczonych. Przenoszone przez okręty amerykańskie typu Ohio oraz brytyjskie jednostki typu Vanguard, pociski D5, naprowadzane są w locie z systemami bezwładnościowo-astronawigacyjnymi, które zapewniają im celność z marginesem błędu wynoszącym 90 do 120 metrów. Ogromny zasięg pozwala amerykańskim jednostkom podwodnym operować właściwie na całym świecie, nie tracąc najważniejszych celów z pola rażenia. Mimo że Trident II mogą przenosić do 14 głowic, przenoszą aktualnie jedynie do 8 MIRV z ładunkami termonuklearnymi o mocy 100 lub 475 kiloton. Miejsce pierwsze RS-28 Sarmat. RS-28 Sarmat, często nieoficjalnie nazywany Szatan II, to rosyjski superciężki międzykontynentalny pocisk balistyczny, napędzany paliwem ciekłym, wyposażony w głowicę MIRV, produkowany przez Biuro Projektowania Rakiet Makiejew od 2009 roku. Ma zastąpić w rosyjskim arsenale międzykontynentalnym pocisk balistyczny R-36M w kodzie NATO SS-18 Szatan. Pocisk oficjalnie wszedł do służby bojowej we wrześniu 2003 roku jako międzykontynentalny system o największym zasięgu na świecie. Z dostępnych informacji wynika, że RS-28 Sarmat to pocisk o długości 36 metrów i średnicy 3 metrów, który wystrzela się z silosu. Jego zasięg ma wynosić około 11 000 km, chociaż niektóre źródła mówią nawet o 18 000 km. Według Rosjan pocisk może przemieszczać się z prędkością 20 machów, czyli około 25 000 km na godzinę i przenosić ładunek jądrowy o mocy 8 megaton, a także uderzać w cele w dowolnym miejscu na świecie i omijać wszelkie systemy antyrakietowe.